Sytuacji jeszcze tam było więcej, ale przejdźmy do ostatniej. Ja w tym Miami tak bardzo mi się nie podobało, tak źle się tam czułam, że postanowiłam oczywiście wrócić gdzie? Do Nowego Jorku. Miałam bilet kupiony na środę. No i szczęśliwa. To było 2 dni przed. Rezerwację miałam dłużej, ale stwierdziłam, a ja już nie dam rady tu wytrzymać, ja chcę lecieć do Nowego Jorku, bo Nowy Jork jest dla mnie jak lekarstwo. No i pojechałam szczęśliwa na lotnisko, że w końcu się uwolnię. Polecę do mojego miasta wolności. W końcu jestem szczęśliwa, bo opuszczam Miami. Żegnam. Następnym razem pojawię się tu tylko na Ultra Music Festival i to wszystko. A tu co się stało? Nagle zaczęli odwoływać loty jeden po drugim. Przyszła do mnie pani, która powiedziała mi, że w tym momencie odwołali już 60 lotów. Mówię, jak to? Przecież ja muszę się stąd wydostać, bo ja tutaj zwariuję. Dzisiaj już wiem, dlaczego te loty zostały odwołane i chyba muszę przeprosić praktycznie chyba cały świat za to, bo wiem, że Bóg przez naturę działał w tym momencie bardzo na moją korzyść. Duże dzieci też lubią kałuże. Ja musiałam się złamać, musiało coś we mnie pęknąć, żebym komuś powiedziała coś prosto z serca. I dalej tam losy się będą ciągnęły. No i tak. W środę były loty odwołane, więc okej, tam zaproponowały mi linie lotnicze lot w czwartek. No to mówię, okej, dobra, jeden dzień jakoś tu jeszcze przeżyję w tym mieście. W czwartek rano obudzę się znowu szczęśliwa, z nadzieją, że polecę do mojego kochanego Nowego Jorku. No i co? Wchodzę na maila, nie wiem, coś mnie tknęło, żeby wejść na maila. Wchodzę na maila, sprawdzam skrzynkę, a tam informacja, że loty odwołane. Dzwonię do linii lotniczych, czy one oddzwoniły potem do mnie. I mówią mi, że z Miami wszystkie loty odwołane są do soboty. To był czwartek rano. Ja mówię, nie, przecież ja oszaleję tutaj, ja muszę się stąd wydostać, bo ja po prostu się tam dusiłam. No i tak, powiedziałam pani z linii lotniczych, że nie interesuje mnie to, z którego miasta na Florydzie to będzie. Ja mogę się dostać gdziekolwiek. Zaproponowałam jej Orlando, bo muszę się jak najszybciej dostać do Nowego Jorku, bo tam są moje leki. No i w sumie nie kłamałam, bo Nowy Jork jest moim lekarstwem. No i tam pani poszukiwała i znalazła mi lot na piątek rano o godzinie 5. No i musiałam się dostać do Orlando. Jest godzina prawie 21. Jestem w Orlando. Przyjechałam do Orlando. Wyzwoliłam się w końcu z Miami. Miami z racji ulewy dzisiaj. Wczorajsze loty były odwołane. Tam po którejś godzinie. Mój oczywiście również. Dzisiaj wszystkie loty są odwołane. Jutro wszystkie loty są odwołane. I dopiero od soboty będą jakieś samoloty latać. Więc
Wsiadłam we Flixbusa, przyjechałam do Orlando, bo w Orlando jest dużo lepsza pogoda. Orlando jest trochę, no ile to jest, 4,5 godziny drogi od Miami. No trochę dalej jest, więc tutaj pogoda jest trochę lepsza. Więc mam nadzieję, że jutro rano mój samolot odleci. Oczywiście mam z przysiadką, bo no ciężko było to zorganizować. No w Miami mnóstwo ludzi zostało z takim problemem jak ja. Ich samoloty zostały odwołane, więc mnóstwo ludzi ma problem teraz, żeby się gdziekolwiek dostać. Ja dzwoniłam do linii lotniczych, powiedziałam im, że mają mi znaleźć jak najszybszy lot, oczywiście do Nowego Jorku, bo nie mogę tutaj czekać aż do soboty. Powiedziałam im, że jestem chora, w Nowym Jorku są moje leki i potrzebuję je zażyć. Nieważne było dla mnie, z której części Florydy będę miała lot. Najważniejsze, żeby się wydostać z Miami. Było mi tam źle, więc nie chciałam tam zostawać ani chwili dłużej. Jak jest ci gdzieś źle, to masz stamtąd uciekać, a nie szukać tłumaczenia, a jeszcze zostanę, dam radę, będzie lepiej. Nie, jak jest źle, to uciekasz i jestem szczęśliwa, że stamtąd uciekłam. Pani mi znalazła lot, który jest jutro o 5 rano z Orlando. Mam przesiadkę w Georgii bodajże, albo w Karolinie Północnej. Nie pamiętam już. No i potem prosto na Nowy Jork. Teraz idę coś zjeść, bo umieram z głodu. Czekam na takiego jednego znajomego, którego poznałam w Miami, bo mieszka tutaj. Zaoferował mi, że mnie odbierze, że będę mogła u niego wziąć, zrobić dżemkę, bo przed lotem, no, bo parę godzin tutaj jechałam, jestem trochę zmęczona, więc idę coś zjeść, no i czekam na niego. Super. Jeszcze będę taka piękna na tym. Okay, so where are you going this time? If they are here, that means Gator is not here. Okay. No i słuchajcie. W Nowym Jorku, do Nowego Jorku, czemu ja się tak denerwowałam? Bo raz, że chciałam uciec już z tego Miami, a dwa, w Nowym Jorku byłam umówiona z kimś. Znalazłam z kimś. Skorzystałam ze strony Couchsurfing, to jest strona dla podróżników. Tam ludzie oferują nocleg. No i ja dodałam tam ogłoszenie, jak przyleciałam do Nowego Jorku, że jestem w Nowym Jorku, że spełniam swoje marzenia i czy ktoś chciałby się ze mną spotkać, może gdzieś wyjść, wyskoczyć albo mnie przenocować. Wprawdzie na początku nie potrzebowałam tego noclegu, bo miałam swój, ale no, ogłoszenie dodałam. No i tam odpowiedziało do mnie mnóstwo ludzi, ale jedna osoba szczególnie jakoś wpadła mi, nie wiem, w oko, zapadła mi w pamięci, bo jego oczy były bardzo wiarygodne, to spojrzenie było wiarygodne i uśmiech ładny. No i wymieniliśmy tam wiadomości. Ja mu powiedziałam, że okej, że chciałam, zapytałam się, on do mnie napisał, jak miałam swój nocleg, ale ja nie odpisywałam, bo wpadłam w gorączkę, szał nowojorski, więc mu nie odpisywałam i dopiero jak skończył mi się ten mój pierwszy nocleg tutaj w Nowym Jorku i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, to wtedy się odezwałam, tak? No i zapytałam, czy jego oferta jest dalej aktualna. Było mi wstyd bardzo i zresztą też to napisałam, że wcześniej jakby go olałam, a teraz się upominam.
No i on mi napisał, że niestety nie, bo nie ma go w Nowym Jorku. I tam mi podał jakąś datę, kiedy będzie. No i ja mu powiedziałam tak, nie wiem, w żartach, czy nie wiem, co to było. Powiedziałam mu, okej, dobra, to ja lecę teraz do Miami i tu wrócę. No i faktycznie tak było. Z tego Miami, jak ja skaczę strasznie z tematu, mam nadzieję, że złapiecie wątek albo uda się to posklejać tak, żeby, żeby wyszło dobrze. Z tego Miami, dlaczego mówię, że natura działała na moją korzyść? Bo właśnie z tego Miami miałam polecieć do Nowego Jorku, do tego owego chłopaka, o którym mówię. Natura działała na moją korzyść, bo tak jak mówię, Bóg chciał mnie złamać. Chciał, żebym powiedziała do niego parę słów, które zapadną mu w głowie i które spowodują, że gdzieś tam się mną zainteresuje bardziej. To były słowa prosto z serca. Ja nic nie ściemniałam, nic nie kłamałam, pisałam prosto z serca. I co? I raz, że musiał mnie złamać, a dwa, musiałam mu pokazać, jak bardzo mi zależy na tym, żeby poznać tego człowieka i żeby dostać się do Nowego Jorku. Więc tak jak mówię, pojechałam do Orlando, a z Orlando udało mi się już mieć lot do Nowego Jorku. Wprawdzie z przysiadką w Charlotte bodajże, ale trafiłam do Nowego Jorku. Od razu mi lepiej, jak opuściłam to Miami. Czy coś widać? Lecę do Nowego Jorku, Nowy Jork, Wolima, Karolina Północna, Charlotte. Było do Nowego Jorku. No, już jest dobrze. Mam jakieś 1,5 godziny na przesiadkę, idę na kawkę, jakieś śniadanie. Wprawdzie jadłam w samolocie owoce, ale dalej jestem głodna. Już dlatego, że wczoraj prawie nic nie jadłam. Zamówiłam wielki talerz jedzenia i nic nie zjadłam. No i tutaj w Nowym Jorku poznałam kolejnego anioła, o którym właśnie tutaj teraz jest mowa. I to, co to było? To było, można powiedzieć, bardzo zabawne love story. Jeszcze będąc w Miami, powiem, co ja tam napisałam. Napisałam mu, taka załamana już w tym Miami, nie ma lotów, ja już tam nie chcę być. Napisałam mu, pomóż mi, a ja zrobię dla ciebie wszystko.
No i wiecie, jak dziewczyna powie chłopakowi takie rzeczy, no to no co? No i gdzieś tam powymienialiśmy parę wiadomości i w pewnym momencie on stwierdził, że chyba nie jestem prawdziwa. No i chciał zrobić ze mną wideorozmowę. No i nasza wideorozmowa trwała, nie wiem, może około minuty. On mi powiedział, pokaż mi Miami. Pokazałam mu, mówię, że tutaj nic nie ma. Ja przepraszam Miami, nie obrażajcie się na mnie. I co dalej? On zobaczył, że jestem prawdziwa. I było tylko pytanie tak, z jego strony. Podoba ci się to, co widzisz? Ja mówię, tak. Z mojej strony pytanie do niego. Podoba ci się to, co widzisz? A on, tak. No to przyjeżdżaj. No i jadąc do Nowego Jorku, lecąc, no wiedziałam, że to nie będzie zwykły nocleg, tak, z tego couchsurfing, tylko to coś mi tutaj, że to będzie coś innego. Ja z tej strony korzystałam pierwszy raz. To był tak naprawdę pierwszy i jedyny raz, kiedy korzystałam z tej strony. No i przyjechałam do Nowego Jorku. Przyszłam do niego do mieszkania. I co? Zapytał się mnie, czy nie chciałabym zostać jego dziewczyną na tydzień. Ja się na początku tak oburzyłam, ale w sobie oczywiście po cichu. Mówi, jak na tydzień? Przecież ja jestem dziewczyną, którą się chce na całe życie. Przecież tylu facetów próbowało zdobyć moje serce. Naprawdę bardzo dużo z różnych krajów świata próbowało zdobyć moje serce, ale moje serce było cały czas pokryte lodem. Nikomu się nie udało go złamać. Mówię, co ty gościu? Dlaczego ty mi proponujesz tylko tydzień? Ale dobrze to zrobił, bo wiecie, ja po tej chorobie mam pewne lęki, tak, w sobie. Je trzeba po prostu zaakceptować. I miałam też lęk wejścia w poważną relację. Więc tym tygodniem on tak naprawdę wygrał, zrobił robotę, bo mówię sobie tak, okej, tydzień w sumie nie... No brzmi, tak jak mówię, z mojej perspektywy, przecież ja jestem kobietą na całe życie, trochę słabo, ale z perspektywy innej brzmiało lekko i przyjemnie. Ja się nie bałam w to wejść. Mówię, tydzień? Okej, na pewno będzie fajnie. Wchodzę w to. No i co? Nie będę tu opowiadać, co robiliśmy, gdzie byliśmy i tak dalej. Może opowiem, jak się czułam. Czułam się przy nim jak prawdziwa księżniczka. Jestem w 100% pewna, że to jest moja bratnia dusza. Bo po prostu jak się poznaliśmy, ja poczułam, jakby moje całe istnienie zostało wypełnione po brzegi. On jakby wypełnił moją duszę swoją duszą. Ja nie wiem, jak to działa do końca, ale mówię, jak się czułam. Czułam się, traktował mnie naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że tak, jak mój tata by sobie tego życzył. No i tak jak mówię, czułam się jak księżniczka, prawdziwa księżniczka. Miałam ochotę zakładać najpiękniejsze sukienki i być dla niego najpiękniejsza. Ale co? Zjadał mnie momentami strach o to, że zostanie mi to zabrane po tygodniu. No bo tyle mogło to trwać, tak? Bo oczywiście jakby mogło być w moim przypadku. Po tygodniu on poleciał na inny kontynent, a ja zostałam w Nowym Jorku. Bo jakże mogłoby być? Oczywiście musi być skomplikowanie. No i co? O tym strachu, tak? To jest, tutaj chciałabym pokazać trochę, jak właśnie to mindfulness jest potrzebne, jak niebycie tu i teraz rujnuje tu i teraz. Ja przez ten lęk o to, że zostanie mi to zabrane w danym momencie oblatywał mnie ten strach, lęk i ja się zaczynałam zachowywać inaczej, jak nie ja. On nie wiedział do końca, co mi się dzieje, o co mi chodzi i no, były takie, powiedzmy, niedomówienia. Nie będę może tutaj dużo opowiadać, przeczytam wam
Przeczytam wam 2 strony, powiedzmy, mojej książki, którą napisałam na nasze rozstanie, bo tak jak mówię, nazywam go księciem, ale ostatni raz jak go widziałam, to było około, 10 dni temu. Po tych, byłam jego dziewczyną, powiedzmy, trochę dłużej niż tydzień, było to około 10 dni. No i potem rozłączyliśmy się. On poleciał. Poleciał na inny kontynent, a ja zostałam w Stanach. Zanim się rozstaliśmy, dałam mu, czy rozłączyliśmy, nie wiem jak to powiedzieć, dałam mu list, a w nim właśnie, tak jak mówię, 2 strony książki, którą chciałabym napisać. Przeczytam wam je teraz, żebyście mogli sobie jakby lepiej wyobrazić to, jak ja się czułam. I tak zaspana leżałam w łóżku mojego tygodniowego księcia z Manhattanu, czując jego troskę, opiekę, ciepło i miłość. Mimo iż nie był we mnie zakochany, czułam tę miłość, którą miał w sobie. Całował moją dłoń niczym bogini, a ja rozpływałam się, gubiąc się w jego latynoskich oczach. Kiedy wyszedł, zostawiając mnie bezpieczną i zaopiekowaną, wędrowałam we wspomnieniach, które razem tworzyliśmy. W pierwszy wieczór, kiedy zabrał mnie do baru, wystrojem żywcem wziętego z Alicji w Krainie Czarów, nie wiedziałam, kto jest w tej krainie, Anna czy Alicja. Tygodniu, trwaj wieczność. Momentami, kiedy dochodziło do mnie, że zostało nam tylko kilka dni tej bajki, obierał mnie smutek. Chyba nikt nie lubi kończyć marzeń. Ale wdzięczność za to, co mam, chociaż na te 7 dni, zaraz leczyła mój ból, a po moich policzkach ciekły łzy szczęścia. Wiedziałam, że za tym wszystkim stoi mój tata, wraz z resztą postaci niebieskich, dając mi w zamian miłość, którą ja dałam jemu w jego ostatnim czasie życia. Kochałam go szalenie całe życie, ale na koniec poświęciłam swoje, aby wspierać go w tym, co go spotkało. I może fizycznie nie będzie w stanie mi pomóc w ważnych chwilach, to duchowo jest ze mną cały czas. Przychodzi do mnie podczas snów i medytacji. Podpowiada i dodaje mądrości, o którą go prosiłam, kiedy spotkaliśmy się ten ostatni raz. Kiedy 4 lata po jego śmierci musiałam się w końcu z nią spotkać i pożegnać go raz na zawsze, sam na sam. Cały ból, którego doświadczyłam, wziął się z miłości i nią uleczył, a Bóg odpłaca mi teraz za to. Moje szczęście stoi tuż za rogiem. Jestem o tym przekonana. A miłość, która zrodziła się we mnie kilka miesięcy temu, wycieka teraz na zewnątrz we wszystkich kierunkach, wspierając tych, którzy jej potrzebują i na nią zasługują. I ja to lubię, z tego jestem dumna i to będę pielęgnować. I na koniec dodałam jeszcze cytat z Biblii. Wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild.
druga strona, którą dostał jeszcze ode mnie. Ja potrzebuję okularów, muszę sobie wziąć ten komputer trochę bliżej. Siedziałam nad brzegiem oceanu przy plaży usypanej z tak wielkiej ilości muszelek, jakiej w życiu nie widziałam. Relaksowałam duszę, ciało i umysł. Pochłaniałam witaminę D niczym ulubiony posiłek. Delektowałam się chwilą, mimo iż momentami było to trudne, bo strach przed nadchodzącymi dniami próbował rujnować mi dzień dzisiejszy. Ale ja jestem zwycięzcą, a zwycięzca nie ma czasu na zamartwianie się. To nie jego łatka. Zbieram muszelki, okazy, jakich jeszcze nie było mi dane widzieć na własne oczy, a tym bardziej dotykać rękoma. Czuć ich fakturę, sprawdzać ich wytrzymałość. Znalazłam dwie, bardzo podobne, a zarazem totalnie inne muszelki. Obydwie symbolizowały moje serce, choć tak naprawdę kształtem żadna go nie przypominała. Jedna była pełna dziur, większych i mniejszych. Wyglądała, jakby przeszła bardzo ciężką wojnę, może nawet kilka, ale wciąż trzymała swój pierwotny kształt. Wciąż trwała, wciąż była i mimo wielu dziur była bardzo wytrzymała, nie do złamania i na swój sposób piękna. Druga zaś była pełna, niepodziurawiona, kompletna. Twarda, piękna i silna. Obydwie przedstawiały moje serce. Pierwsza to pełne bólu, strachu i cierpienia. Druga to pełne miłości, radości i spokoju. Gotowe, by być lekarstwem dla innych muszelek, które leżały dookoła. Ale tylko tych, które są na to gotowe i na to zasługują. Bo teraz już wiem, jak delikatne jest to serce i jak łatwo jest je podziurawić. A na to nie pozwolę już nigdy nikomu. Wszystko leży w moich rękach i to ode mnie zależy, w jakim stanie będzie moje serce. Jestem wdzięczna za ten dzisiejszy spacer. Mój tygodniowy książę właśnie pracuje, a ja mam chwilę na zwiedzanie okolicy i dzisiejszą spokojną analizę mojego serca. Tak, jest w dobrej kondycji. Kiedy się rozłączaliśmy, dałam mu list. I ja nie wiem, dlaczego ty się, mój książę, teraz do mnie nie odzywasz. Czy dlatego, że ci, powiedzmy, nie pozwoliłam. Napisałam w liście, że proszę go, żeby odezwał się do mnie, jak będzie pewny, czego chce. Napisałam mu tam też, że ja rozumiem, że nie może mi niczego obiecać i nawet nie oczekuję, bo tak naprawdę ludzie, no, co mogą sobie na początku obiecać? Nic. Ja chciałam jedynie tego, żeby był pewien w 100%, że chce się ze mną spotykać, że chce mnie.
Ja nie chcę się spotykać z kimś, kto jest pewny tego na 40%, na 60%, a pospotykamy się, potem może zobaczymy, co z tego wyjdzie i tak dalej. Nie. To jest oczywiste, że nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale jak wchodzisz w relację ze mną, to masz być w 100% pewny, że chcesz mnie. Bo ty mi dasz 100%, a ja dam tobie 150%. Ja chcę mieć obok swojego boku faceta, który jest w 100% pewien, że chce mnie. Okej, może tydzień to było za krótko, żeby czegoś takiego wymagać, więc mój książę, jeśli potrzebujesz więcej dowodów, to ci je, mam nadzieję, że teraz daję. A jeśli mnie nie chcesz, to nie rozumiem, ale szanuję i akceptuję. Każdy popełnia błędy. Nie no, żartuję. Ja życzę tobie jak najlepiej. Zresztą to napisałam ci w liście, który ode mnie dostałeś.